Co to jest sztuczna sieć neuronowa? W wielkim skrócie jest to struktura wzorowana na prawdziwej sieci neuronowej, czyli tym, z czego składają się nasze mózgi. Jak wiadomo z biologii, nasze mózgi składają się z ogromnej ilości neuronów oraz połączeń między nimi. Połączenia te tworzą się podczas uczenia się nowych rzeczy. Ten sam proces powtórzony jest tutaj, tylko zamiast chemii mamy tutaj matematykę. Tym samym, o ile w prawdziwym mózgu przewodzenie sygnału przez połączenia między neuronami to dość skomplikowany chemiczny proces, tak tutaj po prostu nadajemy takiemu połączeniu jakąś określoną liczbową wagę, gdzie im większa będzie jej wartość, tym znaczyć to będzie, że takie połączenie przewodzi sygnał bardziej niż połączenie o mniejszej wartości. Ale czemu akurat sieci neuronowe? Wyobraźmy sobie, że mamy jakiś problem, ale nie wiemy jak go rozwiązać, więc pozwalamy maszynie samej wymyśleć sposób na jego rozwiązanie. To właśnie w skrócie robi sieć neuronowa. Odnajduje sposób na rozwiązywanie danej klasy problemów. Następnie po nauczeniu się jak to robić po prostu te problemy rozwiązuje. A dlaczego pewnych problemów nie jesteśmy w stanie rozwiązać inaczej? Bo nie da się klasycznym sposobem. Wyobraźmy sobie na przykład rozpoznawanie obrazu, gdzie problemem jest dajmy na to, aby nauczyć komputer rozpoznawać na obrazach koty. To jest praktycznie niemożliwe, aby ręcznie napisać algorytm, który byłby w stanie wykryć wszystkie możliwe koty na wszystkich możliwych zdjęciach, umieszczone tam w dodatku pod każdym możliwym kątem, w każdym możliwym otoczeniu, oświetleniu itd. Ilość zmiennych, ich kombinacji i wszelkich możliwości, jakie trzeba byłoby uwzględnić i oprogramować w sposób klasyczny, byłaby tak gigantyczna, że jest to w zasadzie nierealne do zrobienia. Zamiast tego trzeba tu wykorzystać coś, co będzie w stanie zadziałać nieco bardziej ogólnie i umieć generalizować według jakiegoś bardziej szerokiego wzorca. Innymi słowy, nauczyć się rozpoznawać jakiś określony schemat. Tak działają sieci neuronowe. Można je nauczyć rozpoznawania pewnych wzorców, które to wzorce wykorzystają później do rozwiązywania przyszłych problemów. Przy czym nauczyć je to dość nie do końca poprawne stwierdzenie tutaj, ponieważ sieć neuronowa tak naprawdę musi nauczyć się sama. My musimy jej jedynie w tym pomóc, dostarczając materiał wzorcowy do nauczenia się. To jak taka sieć ustawi połączenia między swoimi sztucznymi neuronami podczas takiego uczenia nie zależy już bowiem od nas. Działa tam wtedy już jedynie czysta matematyka, za pomocą której zostaną wyszukane odpowiednie wartości i wzorce, które następnie w takiej sieci zostaną utrwalone w celu późniejszego ich wykorzystania. Można powiedzieć, że sieć neuronowa podczas uczenia sama znajduje algorytm, za pomocą którego będzie w stanie następnie rozwiązywać dany problem. Czy taka sztuczna sieć neuronowa istnieje gdzieś fizycznie? Nie. O ile ta w mózgu istnieje fizycznie w przestrzeni, tak sztuczna sieć to tylko pewna abstrakcyjna struktura, która istnieje jedynie jako pewien schemat działania w pamięci komputera, który najprościej można by porównać do skrojonej na miarę formuły matematycznej. Przedstawiamy to wizualnie jako sieć i graf połączeń, ale jest to obraz bardziej jedynie w celach poglądowych, aniżeli prawdziwy obraz. Innymi słowy, pokazujemy to w taki graficzny sposób bardziej jedynie w celu jakiegoś wizualnego opisania schematu przepływu danych przez taką formułę oraz aby w jakiś sposób pokazać jej ogólną strukturę. Tyle teorii, przejdźmy do przykładów. To, co widzisz na ekranie, to jest prosta sieć neuronowa, najprostsza z możliwych. Kółka tutaj to sztuczne neurony, a linie ze strzałkami to połączenia między nimi, przez które płyną dane od neuronu do neuronu. To taki odpowiednik synaps w mózgu. Nasza przykładowa sieć na ekranie składa się tutaj jedynie z 3 warstw, patrząc od lewej do prawej, z jednej warstwy wejściowej, jednej warstwy ukrytej, w której odbywać się będzie cała magia, oraz z jednej warstwy wyjściowej. Jak można się domyślić, dane przekazujemy na wejście, potem coś dzieje się tutaj w środku, a następnie na wyjściu otrzymujemy jakiś wynik. Oznaczmy sobie tu może jakoś te neurony. Teraz pierwsza zasada to taka, że do takiej sieci przekażemy jedynie liczby, więc nieważne jakie dane chcielibyśmy przekazać do takiej sieci, to muszą one być uprzednio w jakiś sposób zamienione na liczby. Dane takie następnie płyną przez taką sieć, od lewej do prawej, od wejścia do wyjścia. Biegną od neuronu do neuronu poprzez połączenia między nimi. Każde z tych połączeń ma ściśle ustaloną tak zwaną wagę, określoną odpowiednią wartością liczbową. Podczas przepływu jakiejś wartości liczbowej przez takie połączenie, wartość ta jest mnożona przez tę wagę. Następnie w neuronie, do którego wchodzą połączenia z warstwy poprzedniej, wszystkie te już przemnożone na połączeniu wartości są sumowane i przekazywane dalej do następnej warstwy. I tak przez całą sieć aż do wyjścia. Spójrzmy jeszcze raz na to, co tu się wydarzyło krok po kroku. Dajemy tutaj na wejściu jakieś przykładowe wartości liczbowe. Następnie przypisujemy naszym połączeniom jakieś przykładowe wagi. Co się teraz dzieje z naszymi wejściowymi danymi?
Każda z wartości przechodzi do kolejnej warstwy na prawo, po drodze będąc mnożoną przez wagę połączenia. W tej następnej warstwie, na wejściu wszystkie te wchodzące wartości są ze sobą sumowane. W efekcie otrzymujemy nową wartość liczbową. Następnie proces powtarza się przez kolejną warstwę, aż do wyjścia. Na wyjściu otrzymujemy jakiś wynik. Jak teraz wykorzystać coś takiego? Prześledzimy działanie na jakimś prostym przykładzie. Załóżmy, że mamy następujący problem. Chcemy odgadnąć, czy dany samochód to samochód sportowy, czy nie. Do dyspozycji mamy jedynie 4 informacje. Prędkość maksymalną, jaką osiąga dany samochód, masę auta w kilogramach, przyspieszenie do setki w sekundach oraz ilość siedzeń w środku. Mając tylko te 4 informacje, będziemy musieli zgadnąć, czy dany samochód to auto sportowe, czy nie. Nasza sieć neuronowa będzie więc miała za zadanie odnaleźć jakiś magiczny algorytm, który pozwoli wziąć pod uwagę wszystkie te 4 wartości charakteryzujące samochód i na ich podstawie odgadnąć, czy jest to auto sportowe. Pierwsze, co musimy zrobić, to przygotować odpowiedni zestaw danych do nauczenia takiej sieci na jakichś prawdziwych przykładach. Załóżmy, że posiadamy taki zestaw, opisujący charakterystykę pewnej ilości realnych samochodów. Mamy więc teraz taki zestaw w pliku CSV. Wszystkie wartości zapisane są w nim wiersz po wierszu i każdy wiersz opisuje inny samochód. Każdy wiersz składa się z 5 kolumn, 4 wejściowych i 1 wyjściowej, w której podajemy 1, jeśli jest to auto sportowe i 0, jeśli nie jest. Mamy już swoje dane szkoleniowe. Tworzymy teraz prostą sieć. Będzie składała się z 3 warstw. Warstwy wejściowej, warstwy ukrytej oraz warstwy wyjściowej. Wejścia robimy 4, gdyż tyle mamy charakterystyk opisujących nasz samochód. Następnie dajemy 4 neurony w warstwie ukrytej oraz 1 na wyjściu, który będzie miał za zadanie dać nam tam wynik 0 albo 1, a tak naprawdę wartość pomiędzy 0 albo 1, gdyż będziemy tutaj operować na przypuszczeniach. Mamy już obmyśloną strukturę naszej sieci. Musimy ją teraz nauczyć działania. Rozpoczynamy więc proces uczenia. Będziemy wrzucali na wejście pojedynczo po kolei wszystkie nasze dane o samochodach, jakie przygotowaliśmy w naszym treningowym zestawie. Następnie będziemy porównywać wyjście z naszej sieci z tym, co w rzeczywistości powinno się tam znaleźć. My bowiem wiemy, jaki powinien być prawidłowy wynik. Mamy go w swoich danych, sieć neuronowa tego natomiast nie wie i nie przekazujemy jej tego. Na początek ustawiamy jakieś totalnie losowe wartości wag naszych połączeń. Dajemy tam absolutnie wyssane z palca liczby. Jak się teraz zapewne domyślamy, takie losowe ustawienie raczej nie sprawi, że na starcie na wyjściu otrzymamy jakikolwiek poprawny wynik, zgodny z tym, jaki mamy w pliku CSV. Wrzucamy nasze pierwsze dane i patrzymy, co nam wyjdzie na wyjściu. Tak jak przypuszczaliśmy, wyszła nam jakaś kompletna bzdura, bo nie mogło być inaczej. Cała nasza sieć nie jest jeszcze nauczona żadnego działania. Operuje w tym momencie na absolutnie losowych wartościach. Można powiedzieć, że wykonuje w tym momencie jakiś kompletnie losowy algorytm, który co prawda daje w efekcie jakiś wynik, tylko że jest on na ten moment całkowicie bezużyteczny. My musimy znaleźć taki algorytm, który zrobi rzecz następującą. Przy wszystkich naszych danych wejściowych da na wyjściu wynik zbliżony do tych, jakie mamy zapisane w swoich danych treningowych. Żeby to zadziałało w taki sposób, to wszystkie te wagi na połączeniach będą musiały zostać tak ustawione, aby nasze dane wejściowe po przejściu przez sieć dawały w efekcie na wyjście prawidłową wartość i to nie tylko przy wszystkich naszych treningowych danych, ale i przy wszystkich innych podobnych w przyszłości. Dobrze, mamy więc wszędzie ustawione losowe wartości. Wrzuciliśmy nasze dane i otrzymaliśmy kompletnie wyssany z kosmosu wynik. Nie wygląda to dobrze, ale jeden wynik to jeszcze za mało, żeby cokolwiek stwierdzać. Bierzemy więc więcej naszych przykładów, na przykład 10. Przepuszczamy od nowa jeden po drugim po kolei przez sieć i sprawdzamy, jak bardzo wyniki różnią się od oczekiwanych. Jak się można domyślać, wartości wyników przy pozostałych przykładach również wyliczają się źle. Co więc robimy dalej? Logika podpowiada, że powinniśmy zmodyfikować jakoś wartości tych wag, które mamy na połączeniach, prawda? I tak też zrobimy, na tym właśnie polega proces uczenia sieci neuronowej. Na znajdowaniu odpowiednich wartości wszystkich tych wag połączeń, fachowo zwanych parametrami takiej sieci. Wydaje się proste, prawda? Ustawimy je odpowiednio i wszystko zacznie działać. Tylko że mamy tutaj obecnie przed sobą naprawdę prościutką sieć. Jest tutaj raptem kilka połączeń i pewnie nawet udałoby się nam po wielu próbach ustawić te wartości ręcznie. A co w przypadku, jeśli warstw takiej sieci będzie więcej, wejść i wyjść będzie więcej, a sama sieć składać się będzie już nie z kilku, a z kilkuset miliardów takich połączeń? Bo takiego właśnie rzędu wielkości oraz większe są współczesne sieci. Jak teraz zmodyfikować wszystkie te wartości?
Można by to pewnie robić jakoś losowo i sprawdzać, co się zmienia i czy za którymś razem zaczniemy w końcu otrzymywać poprawny wynik, prawda? Nieprawda. Gdybyśmy tak zrobili, to moglibyśmy tak próbować nawet w nieskończoność, zanim utrafilibyśmy w jakieś poprawne ustawienie. Mielibyśmy zwyczajnie zbyt wiele możliwych kombinacji do sprawdzenia. Dlatego tutaj do gry wchodzi matematyka. Posiadamy dość skuteczne metody pozwalające na odpowiednie ustawianie wszystkich tych wartości. Nosi to nazwę propagacji wstecznej. Zobrazujemy teraz, jak to działa. Wracamy do naszej sieci, w której na wyjściu otrzymujemy póki co same błędne wyniki. I teraz zauważmy, że znamy tutaj dwie wartości. Znamy bowiem wyniki, jakie obliczyła nam sama sieć, ale znamy też i wartości wyników, jakie być tutaj powinny naprawdę. Możemy zatem obliczyć, jaka jest wartość generowanego błędu, czyli jak daleko odbiegamy od poprawnego, zakładanego wyniku. Modyfikujemy teraz lekko wartości naszych wag o jakąś ustaloną wartość, na przykład zwiększając wagi o wartość 0,2. Wracamy następnie do początku, wrzucamy z powrotem nasze dane na wejście i sprawdzamy, co teraz wychodzi na wyjściu. Jeśli wartość błędu zwiększy się, to znaczy, że dokonaliśmy modyfikacji naszych wartości w złym kierunku i zamiast zwiększać wartości, powinniśmy je zmniejszyć. Jeśli natomiast wartość błędu zmniejszy się, oznaczać to będzie, że idziemy jednak w dobrą stronę. My poszliśmy w złą, wartość błędu zwiększyła się. Wracamy zatem znowu do początku i zmniejszamy wartości w drugą stronę. Sprawdzamy, co teraz. Jest dobrze. Wartość błędu zmalała. Idziemy w dobrym kierunku. Wracamy znów do początku. Zmniejszamy wartości jeszcze bardziej i ponownie sprawdzamy wartość błędu. Jeśli wartość błędu zmalała jeszcze bardziej, to jeszcze bardziej minimalnie zmniejszamy wagi. I tak aż do skutku, dopóki nie zbliżymy się do poprawnego wyniku. To było oczywiście bardzo uproszczone przedstawienie całego procesu, tak aby jedynie pobieżnie zobrazować, jak mniej więcej od środka wygląda trening sieci neuronowej. Trening sieci neuronowej to skomplikowany proces matematyczny, w którym wagi są wielokrotnie modyfikowane, używając do tego całego zestawu danych treningowych. Jest to konieczne, aby sieć była w stanie poprawnie przetwarzać większość danych oraz przewidywać wyniki przy nowych, podobnych danych. Proces ten jest powtarzany w wielu cyklach aż do uzyskania satysfakcjonującej skuteczności. Warto zaznaczyć, że żadna sieć neuronowa nie daje 100% gwarancji poprawności przy wszystkich danych wejściowych. Naszym celem jest minimalizacja błędu. Cały ten proces jest zautomatyzowany i wymaga znacznej mocy obliczeniowej. Przeprowadzenie takiego treningu na dużych sieciach przy użyciu potężnych superkomputerów może trwać tygodnie i kosztować miliony dolarów. Patrząc na cały proces od strony matematycznej, podczas treningu sieci neuronowej, poszukujemy właściwych wartości za pomocą matematycznego procesu nazywanego minimalizacją funkcji kosztu. Funkcja kosztu określa błąd naszych przewidywań. Naszym celem jest znalezienie takich parametrów, które minimalizują ten błąd. Aby osiągnąć to efektywnie, używamy metody zwanej spadkiem gradientu. W uproszczeniu, metoda ta wskazuje nam, w którym kierunku nasz błąd maleje. Wskazuje to, w którą stronę powinniśmy modyfikować wartości naszych parametrów i o ile, aby zmniejszać błąd. Zwykle, im bliżej jesteśmy osiągnięcia minimum, tym mniejsze modyfikacje wprowadzamy, aby nie przeskoczyć poza minimalną wartość. Istnieje wiele wariacji takiego procesu uczenia, jednakże zasada od strony matematycznej jest wszędzie taka sama. I sprowadza się do odpowiedniego ustawienia wag tych wszystkich połączeń sposobem, jaki tu przedstawiliśmy. Gdy wszystkie te wagi ustawią się już w odpowiedni sposób i będą potrafiły operować na dowolnych danych, jakie tutaj podamy, oraz zwracać przy nich poprawny wynik, to wtedy uznajemy, że sieć jest już wytrenowana. W momencie tym możemy też powiedzieć, że sieć neuronowa odnalazła algorytm służący do rozwiązania naszego problemu. Otrzymujemy tym samym gotowy model sieci neuronowej, potrafiący rozwiązywać dane konkretne zadanie, do którego rozwiązywania został wyszkolony. Tutaj kolejna mała uwaga. Aby od razu określić, jak bardzo skuteczna jest nasza sieć, zazwyczaj dzielimy zestaw naszych przykładów treningowych na dwie paczki. Na dane treningowe i na dane walidacyjne. Rozdzielamy to najczęściej w stosunku takim, że na dane do uczenia przeznaczamy około 80% naszych przykładów, a pozostałe 20% pozostawiamy sobie jako dane, których sieć nie zobaczy podczas procesu uczenia, a które posłużą potem do sprawdzenia poprawności działania. Wydaje się to wszystko proste na pierwszy rzut oka, prawda? I w gruncie rzeczy na tym elementarnym poziomie jest to proste. Taka prosta sieć jak tutaj nie wywołuje też zapewne żadnego większego efektu wow. Jest dość skromna. Sprawy jednak robią się naprawdę ciekawe, gdy taka sieć ma już nie kilka, a miliardy połączeń, posiada masę warstw i tysiące wejść i wyjść.
Wraz ze wzrostem skali takiej sieci zmienia się bowiem też i skala problemów, jakie przez taką odpowiednio złożoną sieć mogą zostać rozwiązane. Występuje tutaj coś w rodzaju procesu emergencji, podobnie jak ma to miejsce w ludzkim mózgu, gdzie pojedyncze neurony lub nawet kilka ich połączonych ze sobą raczej nie byłoby w stanie napisać poematu, ale już biliony ich połączonych ze sobą trylionami połączeń dramatycznie zmienia postać rzeczy. Sztuczna sieć neuronowa działa bowiem tak samo jak jej fizyczny odpowiednik w ludzkim mózgu, który zresztą był wzorem do naśladowania przy projektowaniu tych tutaj. Skopiowaliśmy jedynie to, co wymyśliła natura i zaimplementowaliśmy w matematycznej, mocno uproszczonej formie. Architektur takich sieci jest bardzo dużo. Jedne nadają się mniej, a inne bardziej do rozwiązywania danego typu problemów. Wszystkie jednak te architektury sprowadzają się zasadą działania do tego, co pokazaliśmy tutaj. Również różne dane wprowadzić można na wejście takiej sieci. Zobaczmy kilka przykładów. W naszym przykładzie wprowadzaliśmy zwykłe wartości liczbowe opisujące samochód, ale możemy równie dobrze wprowadzić zdjęcie takiego samochodu i nauczyć sieć rozpoznawania typu samochodu na zdjęciu. Podczas rozwiązywania problemów z rozpoznawaniem obrazu na wejście takiej sieci wprowadzamy obraz. W jaki sposób? Bardzo prosto. Najpierw skalujemy obraz do wymaganej przez naszą sieć wielkości, bierzemy wartości wszystkich pikseli po kolei i taki jeden długi ciąg wartości opisujący wszystkie piksele wprowadzamy na wejście. Spłaszczamy po prostu obrazek do jednego wymiaru, ustawiając piksele w jeden długi ciąg. Następnie na wyjściu możemy dokonać klasyfikacji tego, co znajduje się na obrazie, konstruując sieć tak, aby w warstwie ostatniej zwracała nam wartości prawdopodobieństwa DLA każdej z możliwych opcji. Analogicznie robimy z tekstem. Zamieniamy najpierw wszystkie słowa na ich reprezentacje wektorowe, a następnie składowe takiego wektora wprowadzamy na wejście. Coś takiego ma miejsce na przykład w modelach językowych, jak na przykład GPT. To samo możemy zrobić z dźwiękiem, rozbierając go na odpowiednie wartości składowe albo z danymi z dowolnych sensorów. Za pomocą sieci neuronowej można przetworzyć dowolny typ danych. Jedyny warunek to, żeby w odpowiedni sposób zamienić je uprzednio na wartości liczbowe. Tak samo wyjście naszej sieci może działać na kilka różnych sposobów. Możemy na takim wyjściu dokonywać na przykład klasyfikacji tego, co wchodzi na wejściu do sieci. Projektujemy wtedy sieć tak, aby na wyjściu dawała nam wartość prawdopodobieństwa na każdym z wyjść, gdzie każde z wyjść reprezentuje jakąś pojedynczą klasę. Na przykład podczas rozpoznawania obrazu takimi klasami mogą być kot, pies, samochód czy człowiek. Jeszcze inne zastosowanie to proste liniowe przekształcanie danych do innej formy, w którym na wyjściu po prostu otrzymujemy przekształcone w odpowiedni sposób wartości z wejścia. Możemy to wykorzystać na przykład do przewidywania ceny produktu na podstawie parametrów wejściowych. Opcji jest wiele, tak samo jak sposobów implementacji w różnych architekturach. W jednym z materiałów omawialiśmy na przykład architekturę transformer. Link do materiału powinien teraz pojawić się na górze. W takim transformerze pracuje na przykład kilka połączonych ze sobą różnych sieci neuronowych. Tutaj jest jakaś sieć neuronowa. I tutaj też. I tutaj, i tu też. Opcji, potencjalnych konfiguracji i zastosowań może być nieskończona liczba. Co jeszcze warto wiedzieć? Wprawne oko zapewne zauważy, że to wszystko sprowadza się tak naprawdę do dwóch operacji matematycznych: dodawania i mnożenia. Tego typu operacje można w bardzo prosty sposób realizować za pomocą przekształcenia wszystkich tych wartości do postaci macierzy. Co natomiast jest doskonałe w operowaniu na macierzach? Otóż karty graficzne. Są to jednostki wręcz stworzone do szybkiego wykonywania tego typu operacji, stąd też procesory w kartach graficznych są o wiele wydajniejsze podczas pracy z sieciami neuronowymi niż zwykłe procesory. A jak buduje się takie sieci? Stworzenie bardzo prostej sieci neuronowej, takiej jak na przykład pokazana w przykładzie wytrenowanie jej i przygotowanie do użycia, to kwestia kilku minut i paru linijek kodu, a w internecie znaleźć możesz całą masę poradników i tutoriali. Jeśli jesteś zaznajomiony z programowaniem w Pythonie, to istnieje w nim kilka doskonałych, darmowych narzędzi służących do pracy z sieciami neuronowymi, takich jak Keras, TensorFlow, PyTorch czy Scikit-learn. Wszystkie te narzędzia są szeroko stosowane na całym świecie, zarówno przez amatorów, jak i przez profesjonalistów. Dostępne dla każdego są również darmowe środowiska jak Google Colab, gdzie uruchamiać i testować możesz swoje własne modele. Zacząć z sieciami neuronowymi jest w obecnych czasach naprawdę łatwo. Zobaczmy na przykład proces stworzenia sieci takiej jak nasza z użyciem do tego Kerasa. Utworzymy taką sieć, wytrenujemy ją, przetestujemy i dokonamy jakichś przykładowych predykcji. Uruchamiamy Google Colab i do dzieła. Mamy tutaj prosty kod generujący sieć, jaką omawialiśmy w przykładzie.
Nasz plik CSV zostanie użyty do wytrenowania jej. Uruchomiliśmy trenowanie, model wytrenuje się za moment, w tym czasie możemy sobie popatrzeć na kod. Mamy tutaj raptem kilka linijek. Import potrzebnych bibliotek, załadowanie danych z naszego pliku CSV, podzielenie go na dane treningowe i walidacyjne. Następnie budujemy model taki sam jak w przykładzie i na koniec pokażemy wykres z przebiegu procesu treningu. Filmik został lekko przyspieszony, a model właśnie zakończył trening. Widzimy właśnie wykres, jak rosła w czasie jego skuteczność podczas procesu trenowania. Na drugim wykresie widzimy za to, jak malała w czasie wartość błędu. Tutaj na dole natomiast możemy zobaczyć swoje wytrenowane wagi, został napisany kod je wyświetlający, a następnie sprawdzimy nasz model ręcznie, dokonując kilku predykcji, wpisując z palca dane kilku zmyślonych samochodów. Zobaczymy, czy poprawnie oceni nam typ samochodu przy tym, co wpiszemy. Wpisujemy kilka różnych wartości i tak jest. Nasz model działa poprawnie. Potrafi prawidłowo ocenić typ samochodu na podstawie podawanych wartości wejściowych. Dla wartości, które powinny określać samochód sportowy, zwraca wartość bliską 1, a przy pozostałych wartościach wartość bliższą 0. Nasz model działa. Jak zapewne zauważyłeś podczas takiego uczenia, przez cały czas mamy dostęp do pełnych danych dotyczących treningu. Widzimy, jak przebiega proces uczenia takiej sieci w czasie. Widzimy też, jak zmienia się skuteczność naszej sieci na wykresie w miarę postępu treningu. Wszystkie te informacje wykorzystać możemy następnie do optymalizacji naszej sieci oraz do uzyskania jak największej jej skuteczności. Musisz bowiem wiedzieć, że projektowanie takich sieci przypomina bardzo mocno eksperymentowanie metodą prób i błędów, zanim uda się uzyskać zadowalający rezultat i poprawnie działający model. No i tak to w mocno wielkim uproszczeniu wygląda od środka. Temat został oczywiście jedynie liźnięty i uproszczony aż do granic. Jednakże miał za zadanie jedynie pokazać na prostych przykładach, jak wyglądają takie rzeczy od środka, od absolutnych podstaw. Jeśli chcesz się w niego zagłębić bardziej, to w internecie znajdziesz całą masę tutoriali czy poradników. Mamy nadzieję, że materiał przybliżył przynajmniej lekko temat. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Jeśli chcesz, zasubskrybuj kanał, aby dostać powiadomienie o kolejnym nowym materiale.